Cześć, witajcie na kanale Tort. Znajdziecie tutaj lekcje uczące Was malować obrazy krok po kroku, od zera do samego końca. Jeżeli spodobają nam się nasze filmy, zostawcie nam suba oraz kliknijcie łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie przegapić nowości. Zachęcam Was również do kliknięcia w link w opisie. Możecie zostać naszym patronem, czyli wspierać nasz kanał na naszym Patreonie. Oraz możecie znaleźć więcej naszych obrazów, które tworzymy na bieżąco w naszym sklepie Etsy. A teraz zapraszam Was do obejrzenia materiału. Dobrze, mój podkład już wysechł, więc teraz przejdziemy do malowania nieba. Ja sobie przygotowałem drugą czystą paletkę, dlatego że moja gąbka jest dość duża i będzie mi zdecydowanie łatwiej na niej mieszać oddzielnie sobie kolory na to niebo. I teraz już zrobimy to niebo tak jak należy. Więc docisnę sobie troszkę kolorków z tą ultramarynę, czarny, błękit, niebieski i biały. To na razie będzie taka moja podstawa. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób zrobimy to niebo tak naprawdę zdecydowanie ładniejsze. Moja gąbka jest już troszkę brudna od poprzedniego obrazku, więc będę malował tą stroną, nie ma różnicy. Na początku ją delikatnie, ale tylko róg zwilżę. O, to też troszeczkę nam pomoże, żeby ona lepiej łapała tą farbę. I zaczniemy od tych ciemnych dwóch rogów znowu. Więc tak, najpierw rozcieramy sobie tutaj czarny, do niego dołożymy trochę niebieskości i tej ultramaryny. I widzicie, moja gąbka jest w tym momencie ubrudzona w taki sposób. A ja chcę, żeby te chmury były troszkę bardziej trójwymiarowe i przestrzenne, dlatego jedną stronę tej gąbki po prostu zrobię troszkę jaśniejszą. I zobaczcie. Mogę teraz to w taki sposób wcierać, że gąbeczka będzie mi bardzo fajnie zostawiała delikatne światła na tych chmurach. O. I dokładam koloru w dokładnie identyczny sposób. Kręcę kółeczka, tak jakbyśmy po prostu chcieli dosłownie umyć to płótno. Dobrze. Ta strona jest w tym momencie całkiem fajna, ale poprawimy jeszcze kształty tych chmur, bo w niektórych miejscach wyszły zbyt losowe. Tak, myślę, że teraz zdecydowanie lepiej. I zabieramy się za drugą stronę. Znowu delikatnie zwilżę tylko narożnik mojej gąbki. Mówię delikatnie, a wylałem pół wiadra wody. To nic. W takim wypadku można ją zawsze przetrzeć na boku tej paletki. I teraz robię sytuację odwrotną. Na drugi bok gąbki nałożę ten błękit. Ciemny kolorek. I widzicie, z tej strony tym razem jest troszkę błękitu. I zaczynamy robić to samo z drugiej strony. Dobrze. Jeszcze delikatnie samym troszkę jaśniejszym tym błękitem narożnikiem, dociskając palcem, zrobimy prześwietlenia w niektórych miejscach. Ja ten obrazek muszę sobie troszkę przechylać, dlatego że po prostu światło odbija mi się w mokrej farbie. I już te najciemniejsze chmury mamy tak naprawdę gotowe. Teraz jeszcze tylko wszorujemy sobie delikatnie tutaj tego ciemnego. O. Dobrze. Od spodu
znowu zrobimy to bardziej intensywnym niebieskim kolorem, więc bierzemy taki zwykły niebieski i mieszamy go delikatnie z tą czernią, żeby nadal było tu mocno ciemno. I teraz te takie krzaczki, które sobie zaznaczyłem, też mogę poprawić trochę tą gąbką. I będziemy do góry przechodzić do pomału coraz jaśniejszych. Więc teraz już czystym niebieskim. Można nawet trochę to powklepywać w ten sposób. Daszki się w razie czego poprawi, to nie jest problem. I tak samo tutaj musimy przejść z tych chmur do niebieskości. I potem do coraz jaśniejszych, czyli będziemy dodawać już błękitów. Tutaj już chcemy mieć w miarę jasno. Tu i tak będę ten daszek już ładnie widział po tych podkładach, więc mogę sobie nawet pojechać trochę po tym. Będzie mi łatwiej uzyskać fajny efekt na niebie, a wcale nie będzie mi trudno czegoś poprawić. O, świetnie. I jeszcze troszkę zrobimy łagodnego przejścia o tutaj do tych ciemnych chmur. I do góry. Tutaj znowu dodam intensywniejszego niebieskiego. I niebieskości oraz szarości mamy z głowy. Teraz dociśniemy sobie brązy. Amber, nasz podstawowy brązowy kolor. Będziemy go mieszać oczywiście z białym. Żółta ochra, nasz najlepszy przyjaciel. I rudy Burnt Sienna. I teraz już powchodzimy sobie w te kolorki brązowawe. Więc biorę sobie czysty biały. I najpierw może zaczniemy od żółtej ochry. Będzie troszkę zielonkawa, więc dodam jeszcze tego rudego. O, to jest ten kolorek, który chciałem uzyskać. Zielonkawa jest dlatego, że mi się miesza jeszcze z niebieskim. I tutaj powprowadzamy sobie takie pierwsze, bardziej brązowe te chmurki. W niektórych miejscach tak spróbuję je powyszarpywać, będą takie bardziej dynamiczne. Dokładam bieli. I amber z bielą. Dobrze. Muszę docisnąć jeszcze bieli. Tutaj mi trzeba będzie dużo tej bieli, bo co chwilę mi to wszystko ciemnieje. Tutaj nawet teraz czystą bielą troszkę sobie wklepiemy takich mocniejszych świateł. I zrobimy sobie przejście. Dodamy sobie rudego z tą ochrą. Już nam się pomalutku tutaj zacznie to ocieplać. Będziemy mieli bardzo fajne połączenie ciepłych kolorów z zimnymi. Na tej chmurce tutaj sobie wzmocnimy te ciepłe kolorki. I jeszcze dodamy akcenty tutaj na górze. Teraz biel znowu z ambrem i robimy sobie łagodniejsze przejście do góry. Tu jeszcze takim
czystym ambrem dodamy trochę cienia między tymi dwoma chmurami. Dobrze. Teraz jeszcze w jednym, dosłownie 2 miejscach takim jaśniejszym błękitem też sobie dodamy takie akcenty mocniejsze. Nad tym domkiem, pojedyncze chmurki gdzieś przewijające się. I uważam, że niebo jest fajne. Ewentualnie na końcu sobie je troszkę, jak to wyschnie, bo pewnie znowu ściemnieje, to jeszcze troszeczkę podciągniemy szpachelką. Teraz możemy już przejść tak naprawdę tutaj do tych trawek i nadal możemy używać w tym celu gąbki. Więc samą tą górę możemy delikatnie tymi kolorkami, w których już gąbka jest ubrudzona, przejechać. To będzie nam bardzo ładnie się łączyło jedno z drugim. I do dołu będziemy nakładać coraz więcej żółtej ochry z bielą i z błękitem. O, to będzie pomalutku sobie ładnie przechodziło. Mogę w ten sposób powklepywać tutaj takie trawki. I do środka kolejne warstwy. Więcej tej żółtej ochry już. Na płotek będę sobie normalnie nachodził, bo tak jak Wam mówiłem, zrobiłem go na czarno, po to, żebyśmy go na spokojnie później widzieli, gdzie on powinien być. Na samym dole dodamy rudego do tej żółtej ochry. Znowu przejdziemy sobie, zobaczcie, w ciepłe kolory z zimnych, płynnie. Znowu rudy i żółta ochra. Tutaj na środku szczególnie. I z drugiej strony więcej żółci. Po prostu żółta ochra. Jeszcze mi oczywiście moja gąbka była trochę brudna. Nie wyczyściłem jej, więc tutaj mi się ten ciemny brąz przypałętał, jak go sobie wytrę. Na szczęście w akrylu nie jest to problem, bo można to w każdej chwili drugą, kolejną warstwą zakryć. Ok. I pierwsze te trawki wyglądają całkiem nieźle. Wyciśniemy sobie troszkę więcej żółtej ochry. I tutaj poprawiamy te nasze ogniste warstwy. Wezmę też z poprzedniej paletki trochę żółci. Chcę, żeby tutaj było tak mocno jaskrawo, więc będę to mieszał z żółcią. I w niektórych miejscach nawet z bielą. Pokażemy to mocniejsze światło w tych miejscach. Tutaj ta droga też jest mocno jaskrawa, więc byłoby dobrze przy tej samej drodze dodać mocnego światła. O. I kilka pojedynczych sugerujących jakieś kwiatki, roślinki gdzieś tu z przodu. O. I teraz z tej żółtej ochry będziemy wypełniać tą resztę i przechodzić pomalutku w rudę, a nawet potem w pomarańcz, więc dodamy sobie jeszcze żółci z czerwienią w niektórych miejscach. Żółć z czerwienią, czerwień, żółć. Widzicie, tylko ją najpierw sobie tutaj troszkę rozstukam, żeby nie była zbyt intensywna. Jeszcze troszkę żółci. Już takim intensywniejszym kolorem zakryję te miejsca. Tutaj też mi to trochę ściemniało, więc chyba jeszcze nałożymy sobie na to przynajmniej od góry żółci. O, porozjaśniamy sobie to troszkę. Nie chcę, żeby ten obraz był smutny. Więc podokładamy sobie żółci. Jak wyschnie, to może jeszcze raz nawet. Czasami warto poczekać, aż coś wyschnie, albo sobie zawsze podsuszyć tą suszarką, nawet do włosów. Dobra.
Chcę tylko, żeby tu mi się na dobrą sprawę zgadzało, bo już będę mógł sobie na spokojnie pracować nad płotkiem. Reszta jest ok. I teraz zrobimy sobie podkład, który będzie jakby za krzaczkami. Dodamy sobie tej ultramaryny green i wymieszamy to jeszcze troszkę z niebieskim. Tylko niebieski muszę już sobie docisnąć, znowu mi się skończył. Niedużo. Zawsze można w razie czego docisnąć więcej. I zrobimy sobie, zobaczcie, piękne przejście z chłodnych do ciepłych kolorów. Na samym spodzie do tego wszystkiego jeszcze czarny z brązowym. I delikatnie klepiemy, niech to sobie przechodzi. Wyjmę sobie teraz ten obrazek na brzeg mojej sztalugi, dlatego że będzie mi łatwiej się trochę dostać do niektórych miejsc na samym dole. Gąbeczkę też obracamy od czasu do czasu, dlatego że to zdecydowanie da fajniejszy efekt, bo nie będzie widać takiej powtarzalności w tym, co robimy. O. Dobrze, i zostało nam do wyklepania miejsce to z cieniem. Tutaj ultramaryna z czarnym. Sam brzeg gąbeczki. A tutaj już możemy trochę to intensywniej wklepać. I przejście oczywiście możemy dodać sobie żółtej ochry, żeby przejść do tych kolorków jaśniejszych od tego cienia. Dobrze, więc właściwie jesteśmy po gąbkowaniu w tym momencie. Możemy sobie już się przełączyć na pędzel. Teraz już bym chciał, żeby te domki wyglądały tak, jak mają wyglądać na sam koniec. Więc biorę sobie mniejszy pędzelek do szczegółów i już tym razem już ładnie je dopracujemy. Tutaj poprawimy sobie najpierw w ogóle ten daszek, jak on leci. Nałożymy sobie ciemniejszy brąz, a na środku będziemy go rozświetlać żółtą ochrą i tym rudym kolorkiem. Będzie sobie miał ładne, fajne przejście. Spód też zrobimy delikatnie ciemniejszy, więc dodam znowu tego ciemnego brązu. I to wszystko ładnie, łagodnie zmieszamy. Poprawię sobie też drugi bok. Teraz ten dach powinien rzucać cień oczywiście na tą ścianę. Ja sobie taki najmocniejszy cień tutaj w tym wypadku wzmocnię czarnym. Trochę potrzebuję dobrać wody. Tu już będzie cieńszy ten cień. O. I teraz przechodzimy do ścian. Tej ścianie na pewno trzeba troszkę też wzmocnić ten cień z tej strony. Szczególnie tutaj zrobimy przejście od tego czarnego. Dopóki to jest, zobaczcie, mokre, to też mogę to bardzo ładnie jedno z drugim wymieszać. Staramy się zrobić prostą ścianę do dołu. Gdzieś do połowy zostawimy to ciemniejsze, a potem będzie się dopiero pomalutku rozjaśniało. Biały z rudym, tak jak wcześniej to robiliśmy. I mieszamy ze sobą te dwa kolorki tutaj. Teraz ostatnia rzecz, to jeszcze sobie poprawimy, zrobię takie cieniutkie, jaśniejsze na biało obwódki dookoła niektórych okien.
Jedna. Druga. I jeszcze wzmocnimy ten czarny w środku. Troszkę przy okazji tą okiennicę załagodzę. Mi wyszła zbyt intensywna. Super. Ta ściana jest gotowa. Możemy przejść do tej ściany większej z przodu. Ona już będzie jaśniutka, ale chciałbym tam pododawać trochę przecierek różnego rodzaju, żeby nie była taka jednolita całkiem. Na górze też bym sobie zrobił oczywiście przejście z tego czarnego cienia delikatniejsze. Więc pomieszamy sobie biały, żeby też trochę bok tej ściany zaznaczyć. Będzie zdecydowanie ładniej dla oka to od razu wyglądało. I bielą pomieszaną też troszkę z rudym. Zrobimy sobie takie pierwsze przejście od tego cienia, aż dojdziemy do takiej bieli delikatnie tylko brązowej. Przy okazji powyrównuję moje okna. Tutaj w paru miejscach dodamy brązowych i rudych zabrudzeń. Żeby troszeczkę zaznaczyć to, że jest prawdopodobnie w jakiejś części zbudowany z drewna. Mogą to równie dobrze być cienie tak naprawdę kamienia. Jeżeli dom jest troszeczkę krzywy, to jak najbardziej. Pierwszy dom jest już całkiem niezły. Troszkę nam zaginął komin, dlatego ja go tutaj jeszcze raz naszkicuję. Dodamy mu tylko te mocniejsze cienie. Też na czarno. Najpierw delikatne tutaj od spodu i z brzegu. I przejście pomiędzy, troszeczkę to wymieszamy jedno z drugim. Z prawej strony troszkę więcej białego światełka na tym kominie. Pierwszy domek jest gotowy. Od razu przejdziemy do następnego. Pierwsze co tutaj poprawimy, sobie też wyrównamy ten daszek. Też to będzie mieszanka rudego z żółtą ochrą i bielą. Z prawej strony dodamy trochę więcej rudego, a z lewej więcej bieli. Jeszcze delikatnie go ściemnimy na brzegach. I daszek tak samo będzie rzucał cień na ścianę. Dlatego od razu możemy sobie tutaj troszkę tego cienia nałożyć. Dalej robimy przejście do szaro-brązowych kolorków. Cały ten boczek, który nam głównie oddziela jedną ścianę od drugiej, ten róg, zrobimy ciemniejszy. Wytrzemy dobrze pędzelek i bielą, właściwie nawet czystą, postaramy się uzyskać fajne przejście do tej jasnej części ściany, która jest wyłoniona na światło.
Świetnie. Teraz tak samo nasz dach rzuca cień na tę ścianę. Wykonujemy tą samą czynność w podobnych kolorach. Tu jeszcze pomieszamy to troszkę z brązem, z rudym. A drugą stronę troszkę spróbujemy przejechać bielą. I komin. Ta sama historia co w tamtym domku. Tutaj jeszcze sobie troszkę wzmocnimy ten czarny w oknie. Przy okazji je wyrównamy. I w tym oknie tak samo. Dobrze. Obydwa domki są gotowe. Możemy teraz przejść do naszego ostatniego domka po lewej stronie. Tutaj postaramy się jaśniejszym kolorkiem, bo tutaj już mamy, widzicie, dużo rudych oraz takich żółtawych, ciepławych kolorków. Tutaj zaakcentujemy tak samo ten daszek. Też w tych samych kolorach. Na dole dodamy ciemniejszych. I robimy fajne przejście. Mieszamy to sobie dowolnie, tak żeby nam powstała jakaś ciekawa struktura na tym dachu. Świetnie. Teraz boczna ściana. Dodam nawet troszeczkę więcej bieli. Rozjaśnimy ją delikatnie. I moje okno było w trochę złym miejscu. Chyba je troszkę przeniesiemy do góry. Widzicie, nie jest to problem, bo w każdej chwili mogę sobie to oczywiście zmienić, zamalować, poprawić. Tak, chciałbym, żeby było tutaj. Teraz ta ściana będzie bardzo mocno się świeciła, więc samą już bielą wyrównamy tylko z resztą domku i poprawimy drugą warstwą ten podkład. I zostaje nam ostatnia ściana. Ona będzie miała w sobie delikatne domieszki szarego i brązu. Przy okazji troszkę odchudzimy to okno, bo w porównaniu do wszystkich innych wyszło trochę za duże. Na ten boczek dodamy ciutkę bieli. I myślę, że jest całkiem fajna chatka. Dobrze. Kolejną rzeczą, jaką zrobimy, będą drzewa obok domków. Do tych drzew chciałbym, żebyśmy stworzyli kolor, który wciąż będzie się łączył z żółtą ochrą, ale wchodził delikatnie w zielenie. Możemy najpierw postarać się, wklepując tym pędzelkiem,
porobić trochę detali zewnętrznych. Im będziemy im będziemy się bardziej zbliżać do środka tego drzewa, tym ono będzie coraz bardziej ciemniało. Więc będziemy tam dodawać pomału sobie też nie tylko więcej tej ultramaryny, ale też trochę czerni i brązów. To jeszcze sobie wzmocnimy cień pod tymi liśćmi i z nich wyłonimy jeszcze kilka kolejnych jaśniejszych pod spodem. Dzięki temu to drzewo zyska też rodzaj swoich warstw. Nie będzie tak całkiem płaskie, tylko będzie składało się z różnych takich płatów. Tutaj chciałbym tak czy siak, żeby był mocny cień za tym domem, więc wzmocnimy sobie to czarnym. I pod tym drzewem tak samo. Dobrze, drzewo numer 1 mamy z głowy. Przechodzimy do następnego. Następne będzie znajdowało się w tym miejscu. Strona prawa będzie w cieniu, natomiast z lewej strony będzie coraz jaśniej. Do takiego stopnia, że w pewnym miejscu dodamy nawet bieli. I oczywiście na środku kolory przejściowe. I dodamy mu gałąź, a właściwie pień. Czarny, cieniutki pieniek, który sięga aż do samej góry, chowa się w niektórych miejscach za liśćmi. Można też zrobić tutaj delikatne prześwietlenia na biało na tym pieńku od lewej strony, tak jak tutaj nam wpada to mocne światło. I rozgałęzimy go w kilku miejscach na boki. Dobrze. Pozostaje nam ostatnie drzewo po lewej stronie. To drzewo już będzie się składało właściwie z ciemniejszych kolorów. Pomieszamy sobie tą ultramarynę troszkę z czarnym. Musi ono być w ogóle widoczne w jakimś stopniu tutaj. Zobaczcie na tym ciemnym niebie. I końcówką pędzla wklepiemy sobie takie fajne pojedyncze listki. To robimy mu jeszcze pieniek. Kilka cieńszych gałęzi samą końcówką pędzelka.
Dobrze. Skoro ten pieniek i to wszystko jest takie ciemne, to tutaj też od razu wzmocnimy sobie cień, przy okazji wyrównując tą ścianę. I tak samo zrobimy tutaj. Tutaj troszeczkę pójdziemy bardziej w te niebieskości. Dodamy czarnego. O, świetnie. I wyrówna nam się fajnie ta górka. Zejdziemy sobie w dół. Tak samo skontrastujemy troszkę te ciemniejsze krzaczki przed domem. Dodamy tutaj też niebieskości i tej ultramaryny. Poprawiam jeszcze raz pieniek na czarno. Dobrze, domki oraz drzewka są gotowe. Zostaje nam tak naprawdę wrócić sobie do naszych chmur już ze szpachelką, porobić te najmocniejsze kolory, zrobić płot oraz krzaczki na pierwszym planie. Także wrócimy do tego kolejnym razem. Ja idę na przerwę. Do zobaczenia.